No i dojechałem, jestem w Argentynie. Argentyna to jest naprawdę kraj stanu umysłu. Oni żyją w wiecznym konflikcie i problemami sami ze sobą. Nic, dobra, pokażę wam, co wynajęłem. To jest wejście do tego domku, 140 za nocleg. No i to wygląda tak, tu są chyba 3 pokoje. No to wygląda, tu niby jacyś goście są. Tu postawiłem motor, to powiedzieli, że nie, bo ktoś parkuje, to tam postawiłem, pokazali tam, dobra, jest ok. No i wchodzi się, łóżeczko, klima działa, woda była, 2 butelki wody takie miałem w lodówce, dobrze, bo mi się pić chce. No i łazieneczka, prezentuje się tak, ręczniki są, to jest, no jest git, na jedną noc wystarczy. A jeszcze przejdziemy sobie do tyłu, bo jeszcze z tyłu jest fajna miejscówka. Nie wiem, ja do tej Argentyny wjeżdżam, to mi się od razu odechciewa wszystkiego. Pierdziele. Argentyna, kraj wiecznych problemów. No i oni mają problemy całe życie i z tego nie wylezą. No ale tu jest fajnie zrobione, nie? Jeszcze widać, że jeszcze to robią. No ale basenik jest całkiem przyjazny. Tu jeszcze jakieś roboty robią. No i tyle. No całkiem spoko. No i zaraz wbijam w ten basen do tej wody, bo potrzebuję odpocząć. No fajnie zrobiona ta dżungla, podoba mi się. Sympatycznie. No chyba zmęczony jestem. Na granicy strona brazylijska, 2 minuty poszło. Przyjechałem, pach, wyjechałem. Przyjechałem ten kawałek na stronę argentyńską, chyba z pół godziny stałem w tym korku. No przecież oni są tacy są upierdliwi i męczący i oni muszą wszystko sprawdzać i uprzykrzać ludziom życie. No i nie chciał mnie wpuścić gościu, nie? Do Argentyny. Czy tak, babka na tym, tam gdzie paszporty sprawdza, wzięła paszport, pach. Dowód rejestracyjny od motoru, je dałem, wszystko ok. I przyjeżdżam, siedzi taki ziomek na krzesełku. Dowód rejestracyjny, ja mówię, no masz. A dowód osobisty, ja mówię, no masz, tu w tym. Aha. I tak szukał chuja do dupy, szukał. A gdzie jedziesz? Ja mówię, no tu na wodospady ten. To nie, to ty musisz mieć ubezpieczenie wykupione, bo tu nie możesz jeździć. Ja mówię, no co powiem? Ja mówię, no ja jadę tu do hotelu, jadę ten. To nie, to tu zostawiasz i taksówka. Mówię, dobra, to ja jadę stanąć, mówię tu z boku i zobaczę, co ten. No. Pojechałem tam kawałek dalej, zatrzymałem, patrzyłem, że tam on nie kuka. Pojechałem w pizdu i jest okej. I nikt za mną nie gonił, nikt. No i Łolek mi, kurde, fryzura stoi. No i postanowiłem wyjść z chaty. Okolica całkiem w pytle, nie? Tu jest hostel. Ogólnie tu jest chyba kilka takich. Tutaj coś jest, sorry, Don Agustino, nie wiem. Ogólnie okolica całkiem w pytę. Gdzie taki gwizd, to są żaby. One się aktywują, jak jest wilgotnie albo popada. I jeszcze są cykady. Nawalają te ściercze jak wściekłe. Ja przebiegłem 6. I 6 km dzisiaj. I mam mały update. Odnośnie mojej dalszej podróży. Niestety nie dojdzie ona do skutku z problemów technicznych. Bo na granicy, co mi ten celnik zatrzymywał i kontrolował coś tam, to wyszło na to, że muszę mieć to ubezpieczenie. I jak nie będę miał tego ubezpieczenia, to będzie lipa. Z tego tytułu, że łapówkarstwo jest tu wszechobecne
i więcej wydam na łapówki niż na to ubezpieczenie. Śmieszne. A największa beka jest tego taka, że w Argentynie i w Brazylii, jeżeli masz motor, to ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Tak samo jak w Paragwaju. No i z jakiej paki oni wymagają od sąsiedniego kraju, Paragwaju? Dobra, rozumiem, że tam z Polski, z Europy gdzieś by tam przyleciał motorem, no to mniej, nie? Ale tu kurde lokalny i żeby wymagać od niego, żeby on miał ubezpieczenie. No ale wiem, jak wygląda akcja na argentyńskich drogach, że są co jakiś czas takie checkpointy i zatrzymują wszystkich, nie? Droga i prosta, nic dookoła nie ma i zrobili sobie checkpoint i ty nie uciekniesz tam, bo nie ma żadnej innej drogi, nie? Wczoraj się dowiedziałem, no bo idąc z naszym europejskim rozumowaniem, jeżeli siedzisz i pijesz matę, czy pijesz tererę przez cały dzień, to dla nas jest równoznaczne z tym, że ty nic nie robisz, nie? A wczoraj zostałem uświadomiony tym, że to, że ktoś siedzi cały dzień i pije tererę, to on coś robi. Siedzi i pije tererę. I to on robi. A u nas jest to, że ty nic nie robisz. I to jest taka różnica, no bo chcesz tu się z kimś spotkać, co robisz? No siedzę, piję tererę. No to dalej wychodź i się spotkamy, nie? No tak po europejsku, nie? No bo wtedy my wiemy, że ta osoba nic nie robi i jest aktywna, że może dziś wyjść, nie? Cokolwiek. Przejść się, spacer, czy tam nie wiem. Różne są opcje. Przyjechać się samochodem, motorem, rowerem, pobiegać, poćwiczyć. Nieważne. Coś porobić. A dla nich siedzenie w miejscu i siedzenie i picie tererę to jest też coś robienie. I to jest właśnie ta różnica mentalnościowa między Europą a lokalsami tutaj. Czyli w skrócie mówiąc, jak ktoś siedzi i pije tererę, to nie jest to, że on nic nie robi. On po prostu siedzi i pije tererę. Ale to mi się wydaje, bo to jest taniej niż w drugiej części Argentyny. Dobra. Jeżdżą to autka. Pyk, pyk, pyk. No jest tu knajpek, tu się parzy, się dzieje, a w Ciudad del Este to brak słów. Brak słów. O, tu to jaki fajny deptak. Wczoraj jak byłem w Ciudad del Este w knajpie remontowanej, wziąć to, co oni przynieśli, to jest masakra. I takie podsumowanie, może jeszcze zbyt pochopne i zbyt za wcześnie, ale z tego, co się teraz dowiaduję i widzę, to Asunción jest jednym z najlepszych miejsc do życia, okolice w Paragwaju, bo tam się coś dzieje, możesz coś zjeść, nic ci nie zamyka, cały czas jest jakaś klientela, a jednak poza stolicą, no to już jest inaczej, nie? Dużo inaczej i są inni ludzie. Tutaj przy stronie brazylijskiej od wodospadów to już po hiszpańsku nie mówią, tylko po brazylijsku. No i inaczej jest. No tu jest, powiem ci, fajnie. Ja wyłączam kamerę, a za chwilę znajduję jakieś zaułki i to jest taki market. Obczajcie to. Gdzie jest taki market. Normalnie wbijasz. Taka uliczka mała, wąska. Tam jest jakiś sklep. Tam się ziomek śpiewa. I patrzę tutaj. I tu normalnie jakaś szama, winiacze. Tu jakieś przyprawy. Mięso. Magdalena, to słodkie mleko. Dobra. A już tak, znam hiszpański, że mogę tłumaczyć. Beka. Nie, jest dobrze, trzeba by się rozbierać. Myślałem, że się portugalskiego nauczy brazylijskiego, no ale nie wyszło. Ale wyjdzie, bo taki jest pomysł, ale widzę, że tu jest dużo. Tu są sery,
A pachnie serem także. Tu jakieś przyprawy, alkohole. Wszystko jest tu też słodkie mleko. Tu jakieś słodycze. Pewnie z tego, z Paragwaju ściągane. Z drugiej strony rzeki. Ty, to może dlatego tu jest taniej. Tu oliwki, nie oliwki. Ale jazda. Tu ważyć, tu jest tak ciasno i tu biznesik przy biznesiku. Co? Biznes na biznesie. Zobacz, co tu się dzieje. A z tego deptaku tylko sprawdzę, nie? Dobre klimaty tu są. Opa. Miała być tak pięknie. Ja tu widzę wiara, którą widziałem na wodospadach. Jechali ze mną autobusem. To tu widzę, że chyba w sami turystyka. Wszyscy co przyjeżdżają na wodospady, to uderzałem tutaj, zostałem tutaj na noc i na drugi dzień i jadą w argentyńskie stronę oglądać wodospadów. Ja to pominę teraz. Mam jeszcze dużo okazji, momentów, żeby to zrobić, zmienić, zobaczyć, sprawdzić i będzie dobrze. Wodospadów nie zamykają. Jutro. No co, rynek dobry, nie? Zajebisty klimat, tam jakieś flagi klubowe. I dlatego też tak się dzieje. Ale przyjemnie wieje, mega przyjemnie wieje. Fajny klimacik na dzisiaj. Ja pierdolę. Dzieje się. Z pełną radością i optymizmem. To są takie seniority, że masakra. Aż szyja boli. Biłem sobie do knajpki i zamówię sobie bife de chorizo Arab Brasilero. Na szybko jak wygląda knajpa. I wjechała szama, bife de chorizo, niby to ma 350 gramów. Jest sałatka, są frytki, jest sosy. Jest git, luz. Przyjechał pan, gra na gitarze, śpiewa sobie spokojnie. Także jest git, mi smacznego. No i zobaczymy, czy to jest ala brazylijski. Dobra. Zaraz będziemy próbować. Ala brazylijski w Argentynie jest dobry. Prawda? Nie to, że jestem jakiś ten, nie? Ale w Paragwaju robią lepsze. Jo. Na razie wybieram z knajpki. Jedzonko. Jeżeli chcecie za niewielkie pieniądze, jeżeli na standardy argentyńskie, to ta knajpa, ona się nazywa QP. Hola, ¿qué tal? Co wiem? QP. Jedzonko dobre. Nie jest jakieś rewelacyjne, ale jest dobre. Za te pieniądze to się najemy. Te knajpy, które były tam na tym deptaku drogie, tu oferowali, mówili 350 gram mięsa. Przypuszczam, że tyle jest. Także zgadza się. Jaka blondzia tam się kręci. Nic, ja zwijam na kwadrat. Idę spać. Bo w nocy nie spałem zbyt dobrze. Hałasy, drzwi, które były tam, były cienkie. Słyszałem całą noc psa szczekającego sąsiada. Potem koło 6 rano przyjechały jakieś maszyny budowlane i za ścianą tam napierdzielali coś. Do 7 rano i o 7 przestali. Także nic, jestem trochę niewyspany. Dzisiaj zrobiony trening. 6 odklepana. I do przodu.
Także co? Knajpka dobra. Fajny wystrój, fajny klimat. Jedzenie jak na Argentynę może być. Jak jesteście tu w tych rejonach, to nie idźcie tam na deptach, bo na deptaku są małe porcje jak dla dzieci, a cenowo podobnie jak tu, czyli za Coca-Colę i te frytki z sałatą to nie była duża cena, bo to wyszło 35 tysięcy niecałe, czyli około 80 paru złotych. Nieźle. W Paragwaju też można za takie pieniądze zjeść dużo smaczniejsze mięsko, no ale nic, no, jesteśmy w Argentynie, także na warunki argentyńskie było całkiem spoko. Także nic, ja zbijam już na chatę i widzimy się jutro, jak będę, nie powiem wam, niespodzianka. Ciao, do jutra.